Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Dawno mnie nie było, dawno nie opowiadałem Wam nic o ziołach. Zrobiłem taki mały filmik, short i parę osób zdeklarowało się, żeby chciało obejrzeć filmik o ziołach, także zdecydowałem się. Pamiętajcie, że ja nie jestem lekarzem, nie jest to porada medyczna, nie jestem też żadnym znachorem. Wszystkie zioła, jakie Wam polecam i o których robię filmikach, możecie sobie obejrzeć u mnie na kanale. Jest taka playlista zioła i eksperymenty. Wszystkie zioła, które biorę, to są moje eksperymenty i opisuję Wam, jak one działają na mnie. Nie czytam z prompterów, jakichś cudów, posiłkuję się w ogólnej części wiedzą internetową i doświadczeniem po zażywaniu właśnie takich różnych specyficznych suplementów diety ziołowych, mineralnych lub witaminowych i tylko o tym, jak to działa, mówię z mojego doświadczenia. Pamiętajcie, nie mówię tego z książki, nie mówię tego, nie wymyślam po prostu, nie oszukuję. Tak jak Wam powiedziałem, SIBO. SIBO to wiecie, co to jest. Ci, którzy tutaj wejdą na kanał, to będą wiedzieli, co to jest SIBO. Problemy z tym SIBO. Pokrótce to jest przerost bakterii w jelicie cienkim i tam są 3 typy chyba SIBO, czy 2. Siarkowe, metanowe i jakieś tam jeszcze. I teraz do tego jeszcze dochodzi IBS, czyli wkurzone jelita. Tak jak mamy dużo stresu i to mi lekarze kiedyś stwierdzili, że mam ten IBS, czyli mam wkurzone jelita i do tego jeszcze SIBO, przerost bakterii w jelitach, a przerost bakterii w jelitach to sobie sam załatwiłem. Stosowałem za dużo probiotyków, czyli bakterii. Miałem się nie rozgadywać, no i widzicie. Stosowałem za dużo probiotyków i po prostu przedostały się przez zastawkę Bałkina na dole we flaka, ale to sobie sami musicie, ja Wam nie będę w to wnikał. I teraz przez wiele lat szukałem jakieś antybiotyki, inne pierdoły, pomagały na 1 miesiąc, po miesiącu wszystko wracało w jeszcze gorszym wydaniu, jeszcze gorszym stanie byłem, ale niedawno odkryłem trzy bardzo popularne zioła, no jedno troszkę mniej, ale 2 na pewno bardzo popularne zioła, o których wiecie na pewno, ci, którzy siedzą w zielarstwie. Pamiętajcie, to nie jest porada medyczna, ja nie jestem lekarzem, jestem zielarzem. I teraz powiem Wam o tych ziołach. Czarnuszka. Czarnuszka to jest pierwsze zioło. Widzicie, tak olej z czarnuszki powinien być ciemny, a to jest ciemnoczerwony, nie wiem czy widzicie. Ciemnoczerwony. A może być jeszcze bardziej ciemny, wpadający w brąz. To jest czarnuszka, olej z czarnuszki. Tutaj w tej kapsulce mamy ekstrakt silimaryny z ostropestu. To jeszcze może Wam od razu powiem, w jakich tych ja tu mam. Czarnuszka mam 500 mg, ekstrakt z ostropestu 1000 mg i ostatni to się nazywa NEM, pisze się N przez 2E i M na końcu i to się nazywa miodła indyjska albo miodla indyjska. Różne źródła różnie podają, prawdopodobnie błąd w pisowni. Miodla indyjska, bardzo popularny tutaj. Wszystkie 3 i teraz Wam powiem pokrótce z internetu, ale tak szybko, jak one działają i w połączeniu tym, co ja tutaj mam,
jak ja się czuję po zażywaniu przez około miesiąc czasu. Po miesiącu czasu takie mieszanki 2 razy dziennie przed jedzeniem. Przed jedzeniem powiem Wam, jakie ja mam odczucia, jakie miałem wcześniej. Szybko przelecimy, tylko jak ktoś nie wie, o co tu chodzi. Zaczniemy od oleju z czarnuszki. Olej z czarnuszki, chleb z czarnuszką. Czarnuszka bardzo popularna, bardzo zdrowa. Wszelkie kwasy, dobre, zdrowe kwasy mamy w czarnuszce. 85% składu to są kwasy tłuszczowe, nienasycone. Linolowy, kwas olejnowy, alfa-linolowy, to sobie, czyli te omega-3, omega-9, omega-6, no to już tu wiecie o tych kwasach. Witamina E, biotyna, beta-karoten, sterole, przeciwutleniacze, sole mineralne, wapń, cynk, miedź, potasz, żelazo. Najważniejszym składnikiem jest tymochronion. To jest jeden właśnie ten składnik, który bardzo pomaga nam w tym olejku zawartym. On bardzo właśnie pomaga nam na różne bakteryjne, niechciane bakterie w jelitach. Musicie też wiedzieć o tym, że zioła nie tylko niszczą złe bakterie, ale też niszczą dobre bakterie, ale niektóre dobre bakterie odporne są na działanie ziół. Antybiotyk niszczy wszystko od ręki, tak jak w wnętrznościach mamy naszą mikrobiotę jelitową, to antybiotyk zabije wszystko, a niektóre nasze dobre bakterie są odporne na działanie ziół, dlatego mówimy, że zioła nam pomagają lepiej. No i ten tymochronion jest składnikiem o wartościach przeciwzapalnych, tak jak aspiryna, tak? Tak jak aspiryna, pomaga nam, on trochę tak, ta jelita, jak Wam to powiedzieć, jak wam to wytłumaczyć? Po prostu nadaje jelitom taki, uspokaja te jelity. Tymochronion, taki uspokajający jest na mięśnie gładkie i on tak. No i tam jeszcze jest parę innych takich, tymole i inne, krawakrole, ale tak pobieżnie Wam powiedziałem, na czym polega, co zawarte jest w oleju z czarnuszki, nie? Czyli on ma też takie kojące antybakteryjne działanie. Antybakteryjne. Pamiętajcie, że nam cały czas chodzi, jeżeli macie zapalenie jelit i tam są jakieś bakterie złe, to on właśnie będzie też wam pomaga. Chodzi o to, żeby szybko Wam powiedzieć, a jak coś chcecie się dowiedzieć więcej, to w internecie jest tego zatrzęsienie. Ostropes plamisty, wiadomo, silimaryna, wątroba boli, ostropes, silimarol, silimaryna, to wszystko znamy już z autopsji. Jak się na święta objemy, no to szukamy silimaryny, żeby poprawić troszkę te trawienie, czy odciążyć, pomóc wątrobie trochę lepiej pracować, co jest błędem, bo ostropes byśmy musieli zażywać 3 miesiące, najmniej 90 dni, żeby naprawdę zaczął działać. No ale on pomaga nie tylko na wątrobę, ale i też na drogi żółciowe, także ostropes jest bardzo fajny, ale pamiętajcie, według mnie najmniej 3 miesiące trzeba zażywać silimaryny, żeby ona zaczęła dobrze działać. To jest moja opinia, bo ja już to przerabiałem kiedyś, ale nie robiłem o tym filmiku. Gadam szybko, bo nie chcę, żeby ten filmik wyszedł pół godziny, bo nikt tego oglądać nie będzie. Działanie ostropestu, czyli tej silimaryny, żółciopędnie, spazmolityczny, czyli uspokaja nam nerwy, te mięśnie gładkie, lepiej wszystko pracuje. Wiecie, jak jest ten kramp, jak to się nazywa? Jak są ściśnięte te mięśnie gładkie, to on ma właściwości właśnie rozkurczowe to się nazywa. Przeciwzapalne oczywiście też ma, regeneruje komórki wątrobowe i chroni wątrobę, to już wcześniej odtruwające. Na przykład można to stosować, jeżeli ktoś się zatruł muchomorem, może nie wiem ile tego by musiał zjeść tej silimaryny, żeby się odtruć. W każdym bądź razie przy kuracji 3-miesięcznej może wam tą wątrobę trochę
kondycję wątroby poprawić. Olejki eteryczne i goryczne, on jest gorzki, dlatego wydziela nam soki żołądkowe, również i żółć. Wspomaga trawienie, olej bogaty w kwas linowy. Może nie linowy, ale linolowy. Kwas linolowy. Kwas linolowy, nie linowy, tylko linolowy powinno być. Olejinowy, palmitynowy w działaniu kardioprotekcyjnym, czyli działaniu na układ krwionośny. Sterory roślinne utrzymujące cholesterol w ryzach. Witaminę E jako naturalny antyoksydant. Także przybliżyłem Cię. No i trzecią taką, co może nie znacie za bardzo, ja ją też niedawno odkryłem, to jest ta właśnie miodła albo miodla indyjska. I to jest ciekawe zioło. Jak chcecie, to zagłębijcie sobie, poszukajcie się dokładnie o tym NEM, to się nazywa NEEM na końcu. Tutaj Wam napiszę, wszystkie właściwości Wam oczywiście tutaj gdzieś powrzucam sobie, stopklatka i przeczytajcie sobie, o co tutaj chodzi. Jak dla takich, kto bardziej dociekliwy, może sobie poszukać w internecie. Ja Wam tutaj szybko powiem kilka słów właśnie na temat tej miodły indyjskiej. Oczywiście to jest drzewo i z tego używamy liście, korę i tam inne takie te. Ono jest bardzo, bardzo skuteczne właśnie tutaj w tropikach, gdzie ja żyję. Ma działanie przeciwdrobnoustrojowe, przeciwmalaryczne, obniża poziom cukru we krwi, przeciwpasożytnicze, przeciwnowotworowe, tego nie mogę Wam potwierdzić. Działa na gojenie ran, przeciwzapalnie, uspokajające, antykoncepcyjne, sercowo-naczyniowe, immunostymulanty i inne, czyli ma taki wielki wachlarz możliwości właśnie ten NEM. Oczyszczanie krwi, usuwa toksyny, obce białka, nadmiar cholesterolu, glukozy, pobudza układ immunologiczny, oczyszcza organizm, tu mamy reumatyzm, astma oskrzelowa, zapalenie wielowarstwowe, cukrzyca typu 1, stwardnienie rozsiane, łuszczyca przy zaburzeniach lipidów i węglowodanów, środek przeciwmiażdżycowy, przeciwgorączkowy, zapobiega agregacji płytek. Tak pamiętajcie, że jeżeli ktoś ma jakąkolwiek chorobę i bierze jakiekolwiek lekarstwa, przed zażyciem jakiegokolwiek suplementu ziołowego, mineralnego, czegokolwiek musi skonsultować się z lekarzem i tego, bo może się zdarzyć tak, że obniży Wam cukier, do tego jeszcze metformina i możecie mieć spadek cukru taki, że oho. Przeważnie to się dzieje, jeżeli używa się subekstraktów. Jeżeli używa się ekstraktów, to może to mieć miejsce. Jeżeli używa się jako zielonego liścia, jako herbatę napoju, to nie ma aż takiego znaczenia, nie ma takiego działania, tak? Antyseptyczny, wyrównuje pH w krwi do 7,4, eliminuje kwasicę metaboliczną, zapobiega odkładaniu się toksyn, obniża temperaturę ciała, no to czyli przeciwgorączkowo, antyseptyczny, jako antybiotyk, przeciwpierwotniakowe, czyli działa tutaj na te pierwotniaki, które my spożywamy w wodzie, oczyszcza, no i oczywiście olejek z tego ma różne skórne zastosowania na egzemy, stany zapalne, alergie, trądzik. Bardzo dobry jest właśnie ten olejek z NEM na trądzik, łyżczycę, egzemy i pokrzywki. Wskazania, oczywiście powiem Wam szybko: choroby skóry, wypryski, pokrzywka, ropnie, trądzik, owrzodzenia troficzne, które na przykład to są owrzodzenia, które się nie poddają leczeniu jakimiś antybiolami, co tam i takimi innymi. Możecie sobie to spróbować. Infekcje grzybicze, bóle głowy, zaburzenia trawienne w postaci nudności, wymiotów i wzdęć. Nudności, wymiotów i wzdęć. SIBO i IBS. Nudności, wymioty i wzdęcia. Często osoby właśnie przy SIBO, tak ja miałem jakiś czas, po zjedzeniu miałem nudności. Po prostu czułem się tak, jakbym miał to zaraz wszystko zwymiotować. Od czasu i to przechodziło, bo to było okresowe.
Od czasu jak stosuję tutaj te magiczne ziółka, nie mam tego problemu. Jedno co, to zauważyłem, że jestem bardziej głodny, częściej głodny i bardziej głodny. Tutaj trzeba uważać z podjadaniem, nie? Zaburzenia trawienne, nudności, wzdęcia, choroby wątroby z towarzyszącą żółtaczką, cukrzyca, reumatyzm i zapalenie stawów różnego pochodzenia. Przyjmować od 2 do 6 sztuk w czasie posiłku. Ja przyjmuję przed posiłkiem, z pół godziny przed posiłkiem. Tutaj nie jest napisane jaka, to ja wam już na początku mówiłem, to sobie wróćcie na początek. Jeszcze raz wam powtórzę. Czarnuszka 500, NEM 550 mg i Silimaryna 1000 mg 2 razy na dobę przed jedzeniem. Ja stosuję to z pół godzinki przed jedzeniem. Te kapsułki dostają się do flaczków, one wolno rozpuszczające, nie rozpuszczają się w żołądku, chodzą do jelit, tam dopiero zaczynają się rozpuszczać i na to posiłek. Nie mam już tego odbijania, bekania, to wszystko po prostu mija. I teraz powiem wam właśnie słów kilka na to, jak budziłem się rano, przeważnie budzę się rano, taka bania, boli, takie uczucie, niemiłe uczucie, tak jak wstajesz rano, masz napuchnięty brzuch, dopiero jak pochodzisz, rozchodzisz trochę organizm, to ten brzuch mala. Później boisz się cokolwiek zjeść, bo masz tą wersję tego SIBO biegunkowego. No i teraz konsternacja, zjesz, nie zjesz, idę gdzieś coś załatwiać do urzędu i teraz nie wiem, czy mam zjeść, czy nie zjeść, bo jak zjem, to lecę do ubikacji. Od miesiąca czasu nie mam problemu. Wypróżnienie jedno na dobę, nie muszę latać, nie muszę biegać obojętnie co bym zjadł, nie muszę biegać do ubikacji co chwilę. Samopoczucie, przelewania w jelitach się skończyły. Są od czasu do czasu, ale nie ma tak jak było wcześniej. Gazy śmierdzące, cuchnące znikły po prostu dzięki tym magicznym roślinkom. Czuję się o wiele lepiej, mam mniejszy stres psychiczny. Z tym właśnie, tak jak wam mówiłem, że to jest bardzo uciążliwe z tym IBS-em i z SIBO, że idziesz gdzieś na przykład do kogoś i boisz się cokolwiek zjeść, żeby nie lecieć zaraz do kibla i nie narobić sobie obciachu, dajmy na to. No, obciachu jak obciachu, no jak trzeba, to trzeba i nikt na to nic nie poradzi. Pamiętajcie, że nawet herbata jest ziołem i pita w nadmiarze może zaszkodzić. Co do łączenia tych trzech, nie ma żadnych przeciwwskazań, jedynie ten NEM 10 tygodni to jest maksimum. 10 tygodni to jest maksimum zażywania tego NEM-a. Nie? A czarnuszkę możecie sobie śmiało sobie dzień w dzień możecie pić sobie olej z czarnuszki, dodawać do sałatek, czy jeść samą czarnuszkę. No i oczywiście Silimarol, jeżeli ktoś ma problemy z jelitami, wątrobą, drogami żółciowymi, Silimarol jest potrzebny. Co musicie pamiętać? Jeżeli bierzecie jakiekolwiek inne lekarstwa na nadciśnienie, na cukrzycę i na inne przypadłości, najlepiej skonsultować się z jakimś lekarzem, dietetykiem, sprawdzić dokładnie działanie jednego i drugiego. Często jest tak, że albo zioła nasilają działanie leku, bo to chodzi o to, że właśnie w ten sposób, że zioła nasilają działanie leku, czyli jeżeli weźmiemy lek na cukrzycę, dowalimy sobie takie zioło, no to będzie działał ten lek na cukrzycę plus to zioło, czyli to będzie już za duża dawka, albo wręcz odwrotnie, zakłócają pracę lekarstw, które zażywamy, także to musicie wiedzieć. Myślę, że krótko to było, nie wiem ile tam wyszło, a pozdrawiam was serdecznie i do zobaczenia. Wpadajcie na kanał Białas w Indonezji, tam sobie robimy filmiki, jak się żyje w Dżakarcie, w Indonezji, także trzymajcie się ciepło, pozdrawiam i wracajcie do zdrowia.